Dzisiaj opowiem Państwu o Wawelu, czyli miejscu, które zna każdy z nas. Nie będzie to jednak opowieść o polskich królach, koronacjach czy życiu dworskim. Będzie to opowieść o okresie, w którym mówiono tu niemal wyłącznie po niemiecku, czemu gniewnie wtórował sztandar z nazistowską swastyką. Zapraszam Państwa do siedziby Hansa Franka, do mrocznego serca generalnego gubernatorstwa. Wawel. Miejsce szczególne w historii Polaków, na którym znajduje się zamek, rezydencja polskich monarchów oraz katedra, czyli miejsce ich koronacji oraz wiecznego spoczynku, został upatrzony przez Niemców jako przyszła siedziba generalnego gubernatora Hansa Franka. To właśnie tutaj, za moimi plecami, w Jagiellońskich Salach zapadały najważniejsze decyzje dla spraw wewnętrznych na okupowanych ziemiach polskich. 12 października Adolf Hitler określił status części okupowanych ziem polskich, proklamując tzw. generalne gubernatorstwo. Dziwny twór nie mający żadnych podstaw prawnych, a w zasadzie stojący wobec nich sprzeczności. Terytorium zostało podzielone na 4, a od 1941 roku na 5 dystryktów: warszawski, radomski, lubelski, krakowski oraz lwowski. 26 października Hans Frank, doktor obojga praw oraz minister bezteki w rządzie III Rzeszy, został mianowany generalnym gubernatorem okupowanych ziem polskich i w oparciu o rozporządzenie, które sam wydał, Kraków został stolicą tego tworu. Na Wawel wprowadził się już 7 listopada, co odbyło się z nie lada przepychem, a sam wjazd posiadał wykonany z niemiecką precyzją tzw. program minutowy, gdzie każda chwila została starannie wyreżyserowana. Sam Frank relacjonował potem swojej żonie Brigitte: przybycie tutaj było wspaniałe, zamek jest bajeczny. Dawna rezydencja polskich królów okazała się być jego domem przez następne 5 lat. Polskie słowo Wawel było jednakże zakazane. Niemcy nakazali używać określenia Burg von Krakau albo Krakauer Burg i taka nazwa funkcjonowała w oficjalnej nomenklaturze. Niezaprzeczalna polskość Wawelu w niczym nie przeszkadzała Frankowi. Obłuda generalnego gubernatora sięgała tak daleko, że określano go prześmiewczym mianem König von Polen, co oznaczało król Polski. Wydawać by się mogło, że Frankowi w niczym to nie przeszkadzało. Królewska siedziba, czy w ogóle królewskość, była czymś w rodzaju ukoronowania jego politycznej kariery. Swój gabinet generalny gubernator urządził w sali poselskiej. W czasach dawnej Rzeczypospolitej było to miejsce obrad Izby Poselskiej w czasie koronacji, jak i również miejsce przyjmowania zagranicznych poselstw. Hans Frank obrał więc za swój gabinet jedną z najbardziej reprezentacyjnych sal w zamku. Zdjęcie tego imponującego miejsca zamieszczono nawet w ilustrowanym kalendarzu na 1941 rok zatytułowanego Piękne Generalne Gubernatorstwo. W Krakauer Zeitung z 23 maja 1940 roku ukazał się artykuł pod tytułem Dzień pracy na Zamku Krakowskim, według którego Hans Frank w niezliczonych salach, pokojach i komnatach zamku całymi dniami wsłuchiwał się w relacje swoich współpracowników. Na Wawelu mieszkała również najbliższa rodzina Hansa Franka, żona Brigitte, z którą małżeństwo było całkowicie nieudane, oraz dzieci: synowie Norman, Sigrid, Niklas, Michel oraz jedyna córka, podobnie jak matka, Brigitte. Na zamku znajdowały się takie instytucje jak kancelaria, poczta, sąd, koszary czy gwardia zamkowa. Ten rozbudowany kompleks był zresztą określany mianem miasta zamkowego, czyli Burgstadt. Obsesja Franka na punkcie swojej rezydencji spowodowała, że wydał on nawet ozdobny pierścień zamkowy oraz honorową odznakę zamkową. Zamek stanowił również tło dla licznych w generalnym gubernatorstwie uroczystości, rocznic czy wydarzeń kulturalnych. Podobnie jak na rynku głównym w Krakowie, przemianowanym podczas okupacji na Altermarkt, a następnie Adolf Hitler Platz, obchodzono takie rocznice jak rocznica wybuchu wojny, rocznica proklamacji generalnego gubernatorstwa, urodziny Hansa Franka czy oczywiście urodziny Führera Adolfa Hitlera. Malowniczy dziedziniec, wypełniony na te potrzeby pochodniami, muzyką, sztandarami, stanowił niemal idealną przestrzeń do wyrażania ideologii nazistowskiej. Wawel był często odwiedzany przez ważne osobistości. Niewątpliwie jednym z najważniejszych gości był Heinrich Himmler, który po raz pierwszy odwiedził Kraków w grudniu 1939 roku. Spotkania te nie były czysto towarzyskie, wręcz przeciwnie. Za ich sprawą dochodziło do podejmowania na zamku kluczowych decyzji, takich jak przesiedlenia ludności,
czy korekta granic. Jednak nigdy, mimo usilnych starań Hansa Franka, nie udało się zaprosić gościa numer 1, czyli Adolfa Hitlera. W sierpniu 1944 roku większa część generalnego gubernatorstwa znajdowała się pod kontrolą armii radzieckiej. Hans Frank, mimo szalejącej propagandy zwycięstwa, zaczął się poważnie zastanawiać nad swoim losem. W tym celu rozkazał zresztą wywieźć większą część zrabowanych przez siebie dzieł sztuki z Krakowa. Mimo wszystko uważał jednak, że Kraków pozostanie w rękach niemieckich. Jeszcze w listopadzie pisał on do żony: ja sam jestem zupełnie spokojny i opanowany. Siedzę tu na mym starym zamku niczym patriarcha. Złudzeń Franka nie było końca, gdy w grudniu 1944 roku podczas składania życzeń świątecznych twierdził, że Rosjanie nigdy nie dostaną Krakowa. Jak bardzo się rozczarował, gdy doszła do niego wieść o zajęciu Częstochowy i Radomska, możemy sobie wyobrazić. 17 stycznia 1945 roku było już niemal słychać warkot radzieckich czołgów. Hans Frank po raz ostatni przeszedł przez zamkowe komnaty, spojrzał na nie, spakował się, a wedle legendy wszedł na dach baszty sandomierskiej, by własnoręcznie zdjąć flagę ze swastyką. Po czym udał się do samochodu i wyruszył w kierunku Śląska. Do Krakauerburg już nigdy nie wrócił. Dzień później Kraków został zajęty przez armię radziecką, a na baszcie sandomierskiej zawisła biało-czerwona flaga. Kraków w pewnym stopniu odzyskał wolność, a Wawel znów stał się polski. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.